No cześć! Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku szykowaliśmy naczepę na załadunek. Zaplanowaliśmy trasę i czekaliśmy na naszą kolej. Także mamy już kolejny dzień. I uwaga, załadunek ruszył, ale dopiero po kilku dobrych godzinach. Trasę rozpoczynamy o 1 w nocy, więc szykuje się pracowita nocka. Będziemy jechać przez niesamowity most Storebelt i tunel wraz z eskortą. No i teraz pytanie do Was. Jak myślicie, ile taka eskorta, która trwa 17 minut, może kosztować? Odpowiedź znajdziecie oczywiście w odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Miłego oglądania! Dobry, jest update. Mianowicie wczoraj się nie załadowałam, ale mam się załadować dziś. Dostałam też już, w związku z tym, że ja ładuję jakieś 70 ton, to znowu zestaw ponad 100 ton, to zawsze już przy takich wagach są wpisane zezwolenia na przykład ograniczenia prędkości albo na jakichś konkretnych odcinkach, albo na mostach, wiaduktach i tak dalej, więc mam po prostu spis, cały spis po prostu, gdzie mam jechać z jaką prędkością, więc ciężko mi będzie sobie jechać i kontrolować to w czasie jazdy, a ja to muszę kontrolować, gdzie mam schamować, bo to jest takie hamowanie do 10 na godzinę. To nie myślcie sobie, że to jest takie hamowanie z 80 do 70, tylko to jest do 10 na godzinę, czyli praktycznie wyhamowanie się. Trzeba już wcześniej hamować. No więc patrzcie, co zrobiłam. Z takich rzeczy, co ambitnie zrobiłam do Volviego zaraz po gabarytach, to sobie taką pieczątkę, czyli tutaj jest załadunek, rozładunek i tutaj tak, że kiedy przyjechałam na miejsce załadunku, kiedy się załadunek rzeczywiście zaczął i kiedy się skończył. To samo co do załadunku. Służy to właśnie temu, że teraz będę mogła wpisać, że przyjechałam wczoraj, ale ładuję dzisiaj. No i skończyłam tak. No a i proszę Państwa, wyciągnęłam sobie jeszcze moją drukarkę. Często pytaliście na Instagramach i na Facebookach właśnie, co to jest za drukarka, dlatego tak podaję. Nie jest to sponsorowane, ale jest to rzeczywiście bardzo dobra drukarka. Nigdy nie ściągnęłam tej folii, bo mi jakoś tak, może przyjdzie taki dzień, że ją rzeczywiście ściągnę. Ale powiem Wam, że po kilku miesiącach leżenia w Volvegu bodajże, niech się ładuje, to właśnie ją odpaliłam. Trochę się bałam, że nie będzie działać, ale generalnie powiem Wam szczerze, że jestem mega zadowolona z tej drukarki. Jakbyście potrzebowali drukarki do auta, zdarzało mi się, że zostawiałam ją na łóżku i jechałam i nagle trzeba było zahamować i ona poleciała na podłogę. Ona wiele razy leciała. Powiem Wam, że to jest bardzo fajna drukarka. Jeżeli chodzi o wydajność, no ciężko jest mi porównywać. To wiecie, jest też, że drukowałam, nie drukowałam. A ciekawe, czy mi nie zaschły. Właśnie, zaraz sprawdzimy. Tu dostałam tak naprawdę z rzutu ekranu tylko zdjęcie, ale drukuję, to jest najważniejsze. No więc tak to generalnie wygląda, widzicie? I zwolnienia. 50, 10, 15. No. Tak mam jechać. Jak pewnie dobrze wiecie, to historia już nieraz pokazała, że jak się zacznie robić jedzenie, to wtedy rusza załadunek. Więc jest jedzenie, a załadunku nie ma. To jest tak, że mam bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony się cieszę, bo sobie odpoczywam, a jest postojowe. Na gabarytach to się bardzo właśnie często zdarza, że jest postojowe. Czyli po prostu klient przez to, że się nie wyrobił, po prostu płaci jakąś określoną stawkę za dzień stania. Bo sprzęt kosztuje, prawda? Czy pracuje, czy nie pracuje, kosztuje. I nie może podjąć innego ładunku. I potencjalnie rodzi to opóźnienia w kolejnych projektach. No więc mam postojowe. Nie jest źle. Ale z drugiej strony wiecie jak to człowiek lubi jak się wszystko rusza i się dzieje, więc jeszcze może trochę posiedzę i zobaczymy, bo już jest druga. Ja coś czuję, że dzisiaj tego załadunku nie będzie. Tak powiem wam szczerze, sama nie wiem, czy się mam kąpać, czy nie. Bo jest tam prysznic w kontenerze i rano miałam się wykąpać i stwierdziłam, nie, dobra, będą mnie ładować, to będę mieć mokre włosy, a jeszcze wieje wiatr, to się po załadunku wykąpię. To będzie idealnie. Może o 10 będzie załadunek, to w sam raz popracuję, pójdę się wykąpać i będę odpoczywać już gotowa do jazdy w nocy. Może się powinna wykąpać, może jak się pójdę kąpać, to wtedy będę chcieli, żebym się przyszła na załadunek. Whatever, nie ma źle, piękna pogoda, lasy dookoła, można żyć. Taki dzisiaj mamy prysznic. Można albo mieć taką zimną wodę, albo tu jest, można ciepłą. Ciekawe, czy w ogóle, bo widziałam, że jest odkręcone, ale że tutaj jest to normalnie łazienka. Ale dobrze, że jest. Będzie się zakręcać, czy nie? Chyba będzie. No dobrze, jak widzicie, jestem już wykąpana. To oznacza
jedną rzecz. Macie dwie opcje. Jestem załadowana, wykąpana i gotowa do jazdy. 2. Załadunek jutro. Jak uważacie? No widzicie, nie wyglądam na orobioną. No tak, załadunek jutro. Ale tak powiedziałam, pasą postojowe, nie ma źle, wypoczęłam. Teraz mogę się wziąć za jakąś inną robotę, za tworzenie jakichś treści. Dawno żadnego virala nie nagrałam na TikToka albo na YouTube'a, tutaj na Shortsa. Muszę pomyśleć nad tym teraz. Patrzcie, to jest Skandynawia, jest 8 godzina. Raz, że popatrzcie, pilot odpalony. Patrzcie, w sumie też odpalę. I do tego jeszcze świeci słońce. Jest końcówka maja, 8 godzina i tak bardzo słonecznie. I do tego jeszcze o 8 jedziemy. Generalnie w większości krajów Europy jest tak, że gabaryty jeżdżą pomiędzy 10 w nocy a 6 rano, ale w Skandynawii jest tak, że jeździ się praktycznie przez cały dzień, poza godzinami takimi, gdzie jest największy ruch, czyli na przykład 6-9 rano. Zresztą to może pamiętacie z czasów, jak jeździliśmy ze śmigłami w dzień, to było coś. Generalnie to sobie wszystko już przymierzyłam, posprawdzałam. Na takim ładunku to raz, że zawsze coś może leżeć. 2, że na naczepie zawsze jakiś klucz można było zostawić. 3, że sama nie wiem co. Zawsze może być jakiś wyciek, zawsze może być jakiś kapeć. Aż mam kapci dość. Mam bliskiego pilota i tak, mamy zezwolenie na wjazd na most Malmo. Tak po polsku mówi Malmo, ale po szwedzku to nie wiem jak się mówi Malmo. Molmo, nie wiem. Malmö. Ale w każdym razie o pierwszej możemy wjeżdżać, więc będziemy sobie jechać. Już wam pokażę, bo widzicie co tam mam nawigację? Cały czas ten. Ja tą nawigację, TomTom Go Navigation, ja zawsze sobie używałam po to, żeby sobie, wiecie, jak gdzieś siedzę to tu, to tam, na łóżku, sprawdzam drogę i tak dalej. Ale teraz jak nie mam tego swojego dużej nawigacji TomToma, no to sobie po prostu tu ustawiam i nie wiem, czy widzicie, tak wygląda nasza droga. Proszę Państwa, mamy 890 km do celu. Więc tak, jedziemy teraz na Malmo. Tam mamy 270-80 km, więc takim ładunkiem stąd to zajmie około 4 godzin, więc zajedziemy plus minus północ, zrobimy 4-5, wjeżdżamy, jedziemy dalej. No i plan jest taki, żeby dojechać na Elund, czyli na granicę. John, are you here? Mój pilot nazywa się John, jest na duńskich blachach i pojedzie z nami i przez Szwecję, i przez Danię. Mam tutaj przygotowaną tą rozpiskę. Wyleję sobie jeszcze wody. Mojego ekspresu tym razem użyłam tak, że po prostu nie dawałam filtra ani kawy i użyłam go po to, żeby mi zagotował wodę, bo prawie przelałam. Bo ja tutaj nie mam czajnika. Oczywiście w garnku można, ale po co jak tutaj mam takie ekspres, co mi jeszcze kawy, co mi jeszcze tą wodę trzyma temperatury, więc już całkiem fajnie. A teraz jest tyle. Okay, ready to go? Alright, so let's go. Just thinking about the bridge. I don't think we have any bridge on the way. Do you need some more time? So you go in front of me or behind me? I have to take you through the city in front, and when we go to a highway, I will be behind you. Okay, great. Mamy już tryb włączony Heavy Duty. Żeby włączyć Volvo tryb Heavy Duty, potrzeba, wiecie co zrobić? Nacisnąć ten taki mode przy tym drążku do zmiany biegów, nacisnąć mode, przytrzymać i tam przeskakuje właśnie na Heavy Duty. Volvo ma 750 koni, to jest silnik model FH16 750, 16 litrów. No i oczywiście ma jeszcze do tego biegi pełzające, bo w końcu ma też homologację na 235 ton. Powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, czy Volvo kiedykolwiek podepnie coś takiego, żeby było potrzebna homologacja na 235 ton. Ale jakoś to tak zawsze jestem nauczona od mamy chyba, od rodziców generalnie, że zawsze trzeba myśleć do przodu. Volvo i Goldhofer był to gigantyczna inwestycja, największa inwestycja w moim życiu. Sprzęty na gabarytach mają to do siebie, że one bardzo długo służą. Nie tyle co ciężarówki na międzynarodówce, gdzie się bardzo szybko w ciągu 3-5 lat, w zależności od tego jaki kto ma model biznesowy,
3-5 latach sprzedaje. Auta na gabarytach służą dużo dłużej. Auta na gabarytach, dopóki się nie rozkraczą, to się nie sprzedaje. Chyba że się po prostu ma problemy finansowe, no to się sprzedaje. No i widzicie, pilot już mi tutaj ucieka. Same długie zestawy praktycznie. I się dziwi, że tutaj w dzień jeżdżą. No patrzcie, w ogóle ja nie mogę. Jeden za drugim. I co to ja jestem w ogóle taka ani rozciągnięta, ani nic. Przecież to żaden problem. Dobra, jedzie kolejna tura ciężarówek. Patrzmy, co to jedzie. Volvo, długie. Jakaś trochę bardziej zrobiona Scania. O Jezu, a to ile? Ja nie mogę, jak to było długie. A to Volvo takie. Generalnie to w Skandynawii jest bardzo dużo ładnie stuningowanych ciężarówek. Zresztą jest tutaj dużo też takiej kultury trackerskiej. Jest zawsze tam, gdzie są ciężkie warunki pogodowe, to zawsze jest dużo takich firm małych, rodzinnych, dużo jest takich owner-operatorów, jak ja, ze swoim sprzętem jeżdżą sami i mają ewentualnie kilka jeszcze ciężarówek. No, ale niby praca, ale taki naprawdę styl życia. Typowy old school. No. Tutaj jest bardzo dużo, tak samo jak właśnie w Holandii. Też jest bardzo dużo ładnie stuningowanych ciężarówek. Myślę, że Anglia też jest jeszcze takim krajem, gdzie też można spotkać fajne ciężarówki. Dania oczywiście też, nie? Generalnie cała Skandynawia ma piękne ciężarówki. Ale generalnie takich najwięcej Vida Edition ciężarówek, tak procentowo, nie? No to niestety to jest Europa Centralna. Tak sobie myślę, że jak się jeździ, to mało jest widać takich ładnych, stuningowanych ciężarówek. A jak są stuningowane, to dalej widać, że ten budżet był dużo mniejszy niż przy takich ciężarówkach jak tutaj na przykład. Dobra, jak widzicie, to zostało stworzone po to, żeby sobie papiery wypisywać, ale tak teraz też mi się bardzo przydało. Więc jakoś niedługo będziemy mieć ten pierwszy most. Värnamo. Tu jadę, patrzę na te miejscowości. W niemieckich zezwoleniach jest to fajnie zrobione, bo jest podany po prostu kilometr. Człowiek sobie może wypisać po prostu kilometry, na których ma zwolnić i tyle, nie? A tutaj trzeba po miejscowościach. Jak ja się nie znam na tych miejscowościach tutejszych, to gdzie ja zapamiętam, że mam stanąć na Värnamo, nie stanąć, tylko się zatrzymać. Czy nie zatrzymać, tylko zwolnić. Oh, so it's not about the bridge, but before the exit? You cross the bridge now. Okay, I see. I mean, I didn't see the bridge. I thought it would be like real bridge. Ah, tutaj. Oh, so this is the here. It's the bridge, yes. No dobra, jeden zaliczony.
So now we can drive again. Yeah. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dobra, jest 20, prawie 30 tych zwolnień. Tak to generalnie wygląda z mojej perspektywy. Tak sobie to urządziłam. Ta kamera na tamtym lusterku, widzicie, tu jest most, ale tutaj nie ma żadnego spowolnienia. Z tego przynajmniej co rozumiem. No więc tak, właśnie ta kamera na lusterku, tak generalnie pod gabaryty jest po prostu genialna. Bo jak sobie mijam zjazd. It's 1.5 kilometer. It's Lagan. One more time, please. I didn't understand. The next bridge is Lagan. It's 1.5 kilometer, and you can cross it with 17 per hour. Okay, so I need to slow down basically now, right? Oh, not now. When I would say when, and you have to put yourself in the middle of the lane, and I would talk to the road. No tak do końca nie rozumiem. Tak sobie patrzę, za chwilkę, że gdzieś czegoś nie przepaliło, jakiegoś zjazdu. Niby wiem, że mam na Malmö jechać, ale lepiej nie przesadzać. Mamy zwężki. Mamy 70 od kolejnego zjazdu. No dobrze, ustawimy sobie tu 70. Dobra, to położymy razy tu. Czyli chodziło o to, że są roboty po prostu. Trochę tu ciasno jest przy tym zamku. No, powiem wam, że tutaj nie ma za dużo miejsca. It's not too much space in here. Well, the truck just behind you blocked me, so I cannot get in front of you. Patrzcie na to. Ach, nie wiem, czy było widać. Dobra, spadajmy stąd jak najszybciej. Pilota 2 auta ze sobą.
entrance is closed, so to be honest, I don't know if it's parking lot or not. I guess we are going through the right gate, right? Because this one, the tolls are too narrow. Do you think we can park here, just on the side? Sorry? Go a little bit back. Okay. Because we'll be going that side. Yeah. Because this one is too narrow, so we'll need to go there and probably call, right? Yeah. So this escort car will come here, correct? Yes. But first 1 o'clock. Okay. So we have plenty of time. So we go to sleep. Dobra, wciskamy pauzę. Przyjechaliśmy, powiem wam szczerze, że dobry czas, bo jest za 10 północ. No i wjazd mamy dopiero na pierwszą. Więc co? Trzeba iść spać. Trzeba iść spać, bo jak się ma powyżej 100 ton, to tutaj na tym Oresundsbron, na tym mostotunelu, to trzeba mieć właśnie dodatkową eskortę. No i ta eskorta sobie pewnie kursuje tam i z powrotem, się ją bukuje na godziny określone. No i właśnie pierwsza godzina dostępna była na pierwszą. Też pamiętacie, że się opóźniał ten załadunek cały czas, więc dobra. Spać. No dobrze. Jest. Są trochę szybciej. Akurat mi pauza też wyszła, więc też spoko. No już mam jechać za eskortą. No dobra, zapłacone. Taka ciekawostka, często się mówi tak, że na gabarytach jakieś czasami mówi na przykład ile kosztuje dzień mojego pracy, mojego auta ze mną i z ładunkiem. To się ludzie za głowę łapią, mówią, o ty tu miliony będziesz robić. A eskorta tego busa z przodu, eskorta tylko przez ten most i tunel kosztuje ile? 480 euro. Do tego jeszcze pilot, zezwolenia i tak dalej, i tak dalej. I przez zdanie jazda 60 na godzinę. W kontekście ile kilometrów można zrobić jednej nocy, gdyby chcąc liczyć to na kilometry. Czy mój pilot jedzie z tyłu, czy nie? Powiem wam szczerze, że ja mam takie doświadczenie z ruskimi pilotami. Jeszcze za czasów, jak jeździłam ze śmigłami, że to lepiej jest liczyć na samą siebie i na swój team. Ale teraz wam opowiem jeszcze inną ciekawostkę o tym właśnie tutaj przejeździe w Malmę. Teraz już sobie przypomniałam, że to się mówi Malmę. Jak pilot powiedział Malmę. To ja teraz wiem też, że pilot, że to jest Malmę. No, powiedzieli, że 80 na godzinę jedzie 60 przede mną. No dobrze, w każdym razie. Albo pierwszy most. Popatrzmy na ten piękny most. Ja po prostu uwielbiam takie dzieła człowieka. O Jezu, on pięknie wygląda. Nie wiem, czy coś zobaczycie. You make me all blind with your civil rights. You demand that I eternize your name. Walk ahead. No i teraz mamy drugą część przeprawy, mianowicie tunel. Here I guess we should be very strict when it comes to 60 km/h, right? Now rats can shine and jokers got silver lining. Holy Mary sings songs in the wet rain. Walk ahead. Now every new day's a new firearm to my teeth. Call me a liar. Building as you rip. Someone show me someone living with desire. Więc 17 minut jazdy na tachografię. W każdym razie, no widzicie, 17 minut eskorty, 480 euro. Wiadomo, że w tą cenę jest wliczone dużo innych rzeczy. Jest człowiek, który robi godziny nocne. Jest sprzęt,
który może nie pracuje non-stop, więc to nie jest tylko cena za 17 minut pracy, tylko dużo więcej rzeczy, no i potencjalne zabezpieczenie. Natomiast procentowo jest to bardzo wysoka część frachtów, biorąc pod uwagę, jaka jest odpowiedzialność, czy to moja jako przewoźnika, czy to spedycji, no to na pewno jest to niewspółmierne. Ale porównując właśnie koszty znowu, to jest jeszcze inna ciekawostka. Popatrzcie, tutaj eskorta kosztuje 480 €, a opłaty drogowe, winieta za cały tydzień kosztuje 33 €. I widzicie, ja jechałam 4 godziny przez Szwecję, pojadę no mniej więcej tyle samo kilometrów, ale tutaj w Danii się jedzie wolniej z gabarytem, więc pojadę trochę dłużej, ale tyle samo kilometrów za 33 € za cały tydzień, więc gdybym tak codziennie jeździła, to w zasadzie wychodzą grosze. To jest jak za darmo. Porównując do cen za autostradę, załóżmy w Niemczech, czy nie wiem, w Szwajcarii, czy w jakichś innych krajach, no to jest praktycznie nic. Tak, żeby Wam przybliżyć ceny opłat drogowych, to ja jeżdżąc na międzynarodówce Volvi, czyli standardową ciężarówką, miesięcznie miałam opłaty drogowe na poziomie plus minus 1000 €. Gdzie też się zawsze trafiła jakaś eurowinieta, a eurowinieta to jest praktycznie autostrada za darmo. Więc to jest bardzo dla mnie ciekawe zawsze, że jeden kraj sobie liczy kilka euro za dzień i to się jeszcze dzielą w ogóle 5 krajów, bo w skład eurowinieta jest na Danię, Szwecję, Holandię, Belgia już się wypisała, jeszcze ten Luksemburg. Więc na 4 kraje, dawniej jeszcze Belgia w tym była. I dziennie to jest 12 €. No mega ciekawe to jest. O Jezu, ale 60 na godzinę, czaicie to? Kiepsko to widzę, trzeba dojechać do granicy. A do 6 możemy. A tak w ogóle to witamy w Kopenhadze. Pojedziemy teraz przez Kopenhagę. Kopenhaga to jest piękne miasto. Odsyłam Was do takiego odcinka mojego, jak chodziłam sobie po Kopenhadze. Chciałam wtedy do Pery iść, nie? Ale trafiłam na jakiś dziwny koncert. Ale i tak było spoko. I think it's one of the yellow lanes. Yeah, I think so. Tu się otworzyła bramka, więc potraktowałam to jako zaproszenie. To ktoś będzie. Albo i nie ma. No dobra. Everything's okay? Yeah, it's okay. Według mnie Storebælt albo Storebælt, jakkolwiek się to czyta, to jest jeden z 2 najpiękniejszych mostów w Europie. Jest Storebælt i jest Millau we Francji. Millau jest może bardziej spektakularny przez to, że jak jest bardzo wysoki i długi, no ale ten Storebælt jest też przepiękny. No po prostu jest piękny. A nawet pod nim płynęłam, jak płynęłam do Norwegii. Fajnie, fajnie. Wydaje mi się, że zmienili oświetlenie, a może ja po prostu zawsze jechałam w dzień. A, 60. 50? A nie więcej. No powiem Wam szczerze, że jedziemy przez ten most i trochę jest to bardzo dziwne, że jest tak bardzo mało światła w kraju, który ma tak strasznie dużo turbin wiatrowych, nie? Czy to jest kwestia, myślicie, oszczędności? Czy to jest, myślicie, kwestia tego, że Skandynawia lubi mało światła? No cóż, w dzień ten most jest z pewnością spektakularny.
Powiem wam, że ta szkoła pilotażu w każdym kraju jest inna. To jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe, bo duńscy piloci na przykład się nie czują w obowiązku, żeby kierowcy pomóc zaparkować, pomanewrować i tak dalej. Ale wiecie co? Pomyliły mi się stacje. I zajechałam tutaj na granicy, a przecież ja chciałam zajechać na Q8. No ale już akurat miałam też 4:30, to już nie ma co przesadzać. Tutaj w sumie nigdy nie stałam. Nie wiem, czemu tu nigdy nie staliśmy. Pewnie był ciężki wjazd i wyjazd. O właśnie. Dlatego tutaj nigdy nie staliśmy. Jak tutaj to wygląda? Z takiego zestawu teraz jak mój, to bez problemu. No tutaj śmigłodarz wychodziło, tylko aż szperpasa nie było. No dobrze. Dobrze. Czekajcie, ja się powłączam ze wszystkim. Wolbek się jak pięknie, jak zwykle sprawował. Wolbek może i spać. Dobry Wolbek, dobry. Bieda brzydka. To co? Widzimy się wieczorem, bo wieczorem startujemy dalej. Jest wieczór, szykujemy się do startu. 22:10. A, dzień dobry. Dobry. Szanowanie. Miło. To pamięta Jarka, z Escortimu. Escorting, tak. Imagination pierwszy raz w akcji. Dobra, jestem gotowy. Ja też. Gotowy. Jedziemy. Chciałam się dzisiaj wykąpać, ale przychodzę na stację i się pytam, jest prysznic? Jest. To poproszę, zepsuty. Jak tam Jarek? Słyszymy się? Tak jest głośno wyraźnie? Woda, dobrze. Tu mam nawigację, pokażę wam naszą trasę. Taka ciekawostka właśnie. O, tak to wygląda. Nasza trasa. Widzicie? Nie możemy sobie jechać tak normalnie o prosto. Tu jest autostrada, ale... No ale uwaga, robi swoje. Dobrze. No dobra, to oni przyjadą, już idziemy. Okej. Niech moc będzie z nami. No. Powiedz mi tam w lusterku, tam cośkolwiek widzisz z lewej strony, prawda? Tak, tam dużo widać. Nie muszę ci o każdej osobówce mówić zbliżającej się, nie? Nie, będę ja się w jednym pasie mieszczę spokojnie, więc... No, dokładnie. Follow A7, E45 for 33 kilometers. Wiesz co, wkurzam się, bo Google zrobiły jakąś dziwną aktualizację w Google Mapsach. Jest ta aplikacja po prostu tak teraz mało praktyczna, że szkoda gadać. Musisz sobie ściągnąć, spróbować tego TomToma GoNav. Naprawdę bardzo fajnie działa. Tak, tutaj widzisz, poustawiać sobie punkty w sam raz. Dobra, tu ze zjazdu nic ci nie wyskoczy. Dobra, powiem. B77. Bo ta barierka blisko drogi, ale tutaj mieścimy się na spokojnie. Chyba będę spychał tych przeciwka i tyle. No, on tak strasznie dużo nie wystaje. Dobra, rondo na wprost. A tobie już tam nawigacja wskoczyła, tak jak była, tak? Tak. No to gitara. Dobra, ten poczeka. My się ostatnio jak spotkali z rurą, przymierzyli go na Second mechanizm. exit, B77. No, tak myślałem właśnie. Dobra, rondo masz szerokie, bez problemu. Zjazd przygotowany. Jest ich wyciągnąć. Jak? Że blachy leżą, bo jest gdzie wyciągnąć nawet. Tak, bo tutaj większość transportu powyżej setki właśnie tędy jeździ, no nie? Keep right, then, at the end of the road, Kurde, turn tutaj right. bez hamowania możesz chodzić. Kurde, ty, ale... Aha, dobrze, już się wystraszyłem. At the end of the road, turn left,
B76. Nie będzie może jechać w lewo, my tu pod włos jechali wtedy, bo ta rura nam zablokowała, bo jak 4 sobie jechali tu pod włos, no a tu idzie w lewo. Turn left, B76. Czuję się po prostu prawie jak za dawnych czasów. Powiem wam szczerze, że tak dla mnie, co jeżdżę sama swoją własną ciężarówką i co sama prowadzę firmę i tak jeszcze wiecie, no jednak się człowiek stresuje, nie? Czy wszystko ogarnie dobrze, czy tak dalej i w ciągu dnia myśli o tym, jak firmę prowadzić, jak zdobywać zlecenia, jak zrobić płatności, żeby zawsze było na wszystko i na leasingi, i na ubezpieczenia, i na paliwo, i na opłaty i tak dalej. Dobra, na razie środek, jak widać, wszystko sprzeciwka. I na ZUS-y, i na podatki, i tak dalej. I później w nocy ma jechać. I też pamiętać znowu o wszystkim, żeby wszystko było tak jak trzeba, żeby niczego nie zapomnieć, niczego nie pominąć, żeby dobrze trasą pojechać tak w zezwoleniu, żeby czegoś się coś nie pomieszać. Ten lewy czysty na ten moment, na taką osobę. Więc właśnie dla mnie to mieć takiego pilota, takiego tak super pewnego, no to jest po prostu czysta już przyjemność, nie? To w takiej sytuacji to... Daleka się już zatrzymali, elegancko. To ja mam po prostu pełen luz i przyjemność dzisiaj z jazdy. Mega. Raz, że właśnie, że wszystko jest ogarnięte, a dwa, że to jeszcze jakieś takie... Sierżant po środku, ale szeroko. Dużo śmigieł razem przywieźliśmy, zawsze jakieś takie fajne wspomnienia są. A ze śmigłami to pamiętacie, że często było... Powtórka na wyjściu. Często było jakoś tak, że było ciasno, że trzeba było kombinować, że to takie były, wiecie, przygody, żeby to śmigło w ogóle przewieźć gdzieś nieraz, więc dlatego tak się cieszę. Fajnie. After 300 meters, you have reached your waypoint, then turn left. No generalnie właśnie przez to, że auto jest ciężkie, że to już się łapie 100 ton, no to mamy... Turn left. To nie. No to my mamy właśnie taką trasę niezwykłą 7. Tu mamy szeroko. Tylko dookoła. Względnie szeroko. Powiem wam, że jak wczoraj tak sobie jechałam wolniej, 80 na godzinę, no to mi Volvek zrobił bardzo piękne spalanie. 59 litrów, 100 ton, ale 80 na godzinę. 80 na godzinę przez danie też trochę mniej. Ale adrenalina jest, no. No i witamy w Bremerhaven. Dojechaliśmy szczęśliwie. Jest godzina 4:30. Jeszcze Jarka, pilot od Jarka, pojechał do piekarni po świeże bułeczki. Taka jestem trochę głodna, więc jak usłyszałam, że jedzie do piekarni po bułki, to powiem wam, że już masło wyciągnęłam. A jeszcze mam ochotę na taką kanapkę z jajkiem na twardo, ale już nie mam siły. Widzę bułka z masłem, też będzie. Kiedy ta bułka będzie? O tej porze zjem tą bułkę z masłem, jak się walnę do łóżka, to będę spała całe 2 godziny. Bo o 7 tutaj otwierają, stoi pod bramą, bo z gabarytem to często tak jest, że się stoi gdzie popadnie, ale generalnie na adresie rozładunku, więc będę musiała sobie wtedy wstać szybciej, poskładać trochę tablice, co się tylko da, podpinać na jazdy, przygotować poszerzenia. No. Jak mnie trochę przyblokował tutaj, będzie przejeżdżał, nie no, stanął na przejeździe, no. Czekaj, co on zaraz odjedzie. Taka fajna, to całodobowa jest w reporcie, no. Lodówki. Masło z lodówki, ale dobra, lecimy sobie. Całą drogę marzyłam o kanapce z masłem i z jajkiem, ale nie mam chleba. Stwierdziłam, że może gdzieś później po prostu jutro, czy dzisiaj w sensie,
Będę jechać, to gdzieś na jakiejś stacji się zatrzymam, kupię sobie taką jedną bułeczkę. Dobra. Od razu trzeba jeść. Szybko spać. O Jezu, jak to będzie wspaniałe. Następnym razem, jak będę w domu, to sobie, wiecie co zrobię? Upiekę sobie chleb na trasę, na zakwasie. Już raz piekłam. I w sumie taki chleb domowy na zakwasie, on na pewno długo będzie mógł żyć w trasie. Dobra. O, zajebiście. O Jezu, ale mi dobrze, ale dobre to masło, ta bułka. Zasłużyłam na to. I tym akcentem kończymy drugą część transportu gabarytów. Dajcie znać, czy trafiliście z kwotą odnośnie eskorty, bo ja jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Przed nami jeszcze dojazd na rozładunek, a to już w kolejnym materiale. Dziękuję za oglądanie tego materiału, a szczególne podziękowania ślę do Aeron Lada, Manuel Ceresoli, Manu CC VIP. No i tyle. Dziękuję.